16 grudnia 2024 roku w swoje 11 urodziny Yiheng Wang ustanawia rekord świata w średniej w 2x2 0,88. Model kostki, na którym układa, to niedostępna jeszcze wtedy w sprzedaży kostka Moju Weipo V5. 17 grudnia 2024 roku Moju na fali WR-owego poruszenia ogłasza przedsprzedaż piątej generacji Weipo, pierwszej kostki 2x2 wyposażonej w 20-magnesowy ballcore. Dzięki sprawnej akcji marketingowej hype na dwójkę od Moju rozkręca się błyskawicznie. Oczekiwania są ogromne, bo może być to koniec dominacji tak popularnego Gana 251M. Pojawiają się pierwsze recenzje, m.in. ambasadorów marki Moju. Yeah, so it is a little dry. It's like locking up a little. So overall, this is going to be my main, just because it feels the best. I'm not sure I would endorse this $40 2x2. Zalewają nas skrajne opinie, niczym gusta Polaków co do majonezu, winiary czy może jednak kielecki. Dziś co prawda nie rozstrzygnę tego kulinarnego dylematu, ale sprawdzę, jakie tajemnice ma w sobie Weipo V5. Czy zastosowana w niej nowinka technologiczna rzeczywiście wychodzi na plus i czy to, co oferuje, może przekonać do siebie użytkowników popularnego Gana. Cześć! Historia kostek 2x2 w wydaniu Moju od początku była przesiąknięta rywalizacją o uznanie wśród speedcuberów. Co ciekawe, aktualnie jest jedyna konkurencja N na N, no może poza konkurencją 3x3, w której Moju nie posiada mniejszego lub większego monopolu w wyborze speedcuberów. Nic więc dziwnego, że ambicje firmy w tym segmencie rynku są tak ogromne. Ale wróćmy na chwilę do przeszłości. Od 2013 roku i pierwszej dwójki Moju, czyli Lingpo, marka mierzyła się długodystansowo z takimi rywalami jak Dayan, Qi czy Gan. Pierwsza generacja Moju Weipo z 2016 roku szybko zdobyła uznanie wśród czołowych speedcuberów. To właśnie na jej wersji Cosmic Weipo M, kostce specjalnie regulowanej, smarowanej i magnesowanej przez sklep Speedcube Shop, Kevin Gerhardt z Niemiec ustanowił rekord świata w średniej 1,42. Nie można pominąć WR-owej średniej 1,35 w wykonaniu Maćka Czapielskiego, na tym razem niemodyfikowanej wersji. Weipo uchodziła wtedy za jedną z najszybszych i najbardziej stabilnych dwójek na rynku, co znacząco wpłynęło na jej popularność. Później jednak popularność Moju, zatrzymując się na chwilę jedynie na jej submarce i zmodowanej wersji Chuena, zaczęła tracić pozycję na rzecz Valka 2M i Gana 251M Pro. Moju w czasie tej rywalizacji nie przestawało się jednak próbować wyróżniać, chociażby przez nowinki technologiczne. Jak fabryczna magnetyzacja, która po raz pierwszy w 2017 roku pojawiła się w jej innej submarce Guoguan Shinhen M. I chyba też taka idea przyświecała w przypadku naszego dzisiejszego bohatera, piątej generacji Weipo, zaprezentowanej pod koniec 2024 roku, bowiem mamy kolejny eksperyment, 20-magnesowy rdzeń, który nigdy wcześniej nie był widziany na rynku dwójek. Kostkę otrzymałem od partnera technicznego kanału, sklepu halcube.pl. Kostka, podobnie jak inne najnowsze wydania Moju, przychodzi w charakterystycznym niebieskawym pudełku, a w środku, oprócz samej kostki, znajdziemy dwie karty wizytówkowe, poradnik do kostki 2x2, a wraz z nim m.in. wykaz submarek i projektantów firmy Moju, instrukcję do regulacji i potrzebne do tego narzędzia, śrubokręt oraz regulator elastyczności. Aktualnie Weipo V5 dostępna jest w jednym wariancie, z 20-magnesowym ballcorem oraz z powłoką UV. Wewnątrz, pomimo informacji na pudełku o zastosowaniu magnetycznego systemu docisku ścian maglev, go nie doświadczymy. Najprawdopodobniej Moju przedstawi nam w przyszłości wariant odpowiadający opisowi na kartoniku. Przechodząc do kostki, na plus na pewno powłoka UV, tudzież Magic Cloth w nomenklaturze Moju. W tym aspekcie możemy odczuć, że mamy w dłoni kostkę ze stemplem Premium. Kolejnym dużym plusem jest zastosowany w niej system 8-stopniowej regulacji elastyczności. Choć mało intuicyjny, bo bez oznaczeń, to jest to coś, czym na rynku kostek 2x2 może pochwalić się niewiele modeli. Jeżeli chodzi o rozmiar, najpopularniejszym wyborem producentów jest 51 mm. Taką decyzję podjęto w przypadku Gana 251M Pro czy Qi Valk 2M. Weipo V5 jest o milimetr mniejsza, a że to kwestia preferencji, może być to czynnik decydujący przy wyborze tej kostki. Przygotowane przez Moju produkty przychodzą wyzerowane, to znaczy, że producent pozostawia wyregulowanie i nasmarowanie kostki jej użytkownikowi. Dlatego pierwsze odczucia mogą być zwodnicze w porównaniu do tego, jaką kostkę otrzymamy po jej setupowaniu. A co znajdziemy w środku i czy w Weipo zastosowano nowinkę technologiczną będącą game changerem? Ale aby zrozumieć, dlaczego w Weipo zastosowano specyficzny rodzaj 20-magnesowego ballcora, najpierw trzeba zrozumieć, jak on działa. W
W układzie 20-magnesowego Bolcora w kostce 3×3, oprócz standardowych magnesów typu piece-to-piece, łączących krawędzie z narożnikami, zarówno narożniki, jak i krawędzie wyposażone są dodatkowo w magnesy skierowane w stronę rdzenia, który również zawiera magnesy. W tym systemie odpowiednie rozmieszczenie biegunów powoduje, że podczas ruchu magnesy elementów i rdzenia, w zależności od etapu obrotu, przyciągają się lub odpychają. W połowie ruchu działa siła odpychająca, która zapobiega zatrzymaniu ruchu w połowie, natomiast pod koniec przyciągająca, która dociąga warstwę do pozycji końcowej. Dostępny model Vapo V5 wyposażony jest w układ magnesów typu piece-to-piece, dodatkowe magnesy umieszczone w stopkach narożników oraz magnesy w rdzeniu. Mimo że elementy krawędziowe posiadają sloty na magnesy, w tej wersji ich nie zastosowano, prawdopodobnie ze względu na troskę o stabilność konstrukcji. W rezultacie część działania pełnego systemu magnetycznego zostaje ograniczona. Niemniej jednak nawet bez magnesów w krawędziach, narożniki wciąż oddziaływują z magnesami osadzonymi w krawędziowej części rdzenia, generując efekt odpychania w połowie ruchu. Zestawienie pustych slotów może sugerować, że Moju ma już przygotowane inne warianty Vapo V5, być może z pełnym zestawem magnesów. By wyrobić sobie zdanie o Vapo V5 musiałem sięgnąć po tak chwalonego Gana 251M Pro, który zaskoczył mnie swoją miękkością oraz bardzo przyjemnym ścinaniem zakrętów. Kostka jest stabilna, a dzięki temu wiem, czego się spodziewać podczas każdego ułożenia. Vapo z drugiej strony jest nieco twardsza, a ścinanie zakrętów początkowo sprawiało mi pewne problemy. Może to wynikać z niezaokrąglonych końcówek centrów. Widziałem już próby ich zaokrąglenia przy okazji modów zaproponowanych przez innych speedcuberów, co faktycznie przekładało się na lepsze odczucia. Jeśli chodzi o mój setup Vapo, zwiększyłem elastyczność, a w kwestii smaru, by ją zmiękczyć i przyspieszyć, ale bez efektu lepkości użyłem FZ Calm od The Cubicle. Kostka po wyregulowaniu staje się bardziej elastyczna, jednak przy tym wciąż pozostaje stabilna, a to m.in. za sprawą Bolcora. Rozumiem założenia producenta w tym modelu i chęć wyróżnienia się specyficznym feelingiem od konkurencji. Kostka nie przeszkadza w osiąganiu czasów adekwatnych do mojego aktualnego poziomu. Jednak moja przygoda z konkurencją 2×2 nigdy nie oscylowała szczególnie wokół żadnego konkretnego modelu. Jednak na najwyższym speedcubingowym poziomie działa to zupełnie inaczej. Tak szybka konkurencja jak 2×2 jest skrajnie czuła właśnie na przyzwyczajenie zawodników. Nowy produkt, pomimo swoich zalet, nie zawsze trafi więc w gusta topowych zawodników z siłą przebicia wśród społeczności, a Moju, a dokładnie jej submarka Szechuan, tę historię już przerabiała. Kostka Zhanlang M w taki sposób przegrała rywalizację z Valkiem 2M, bo ta pierwsza, choć bardzo płynna i lekka, z dobrze dobranymi magnesami i dobrym ścinaniem zakrętów, finalnie nie miała szans z twardym i ciężkim, lecz popularnym modelem od Qi. Podsumowując, zastanawiałem się, jakiego porównania użyć, by trafnie opisać Vapo V5 i chyba poniekąd to się udało, nawiązując do dyscypliny związanej z moim życiem zawodowym. A więc wracając do początku filmu, Yiheng Wang, układający na Vapo V5, jest jak holenderski kierowca Max Verstappen, jeżdżący bardzo drogim bolidem RB21, zrobionym konkretnie pod niego. Yiheng przed transferem do Moju był ograniczany przez Gany, szczególnie widoczne to było w konkurencji 3×3, więc bardzo możliwe, że ta szczególna kostka 2×2 zrobiona została właśnie pod niego. Jego absolutny talent i umiejętności pozwalają mu opanować topowy sprzęt, który innym swoją specyfiką może sprawiać problemy. Wydaje się, że Vapo V5 ma potencjał, który można w niej dostrzec. Trzeba pamiętać, że jest to nadal topowa kostka. Warto dodać, że niewielu zawodników miało kontakt z tym modelem, więc nie wszyscy byli w stanie w pełni odkryć jej możliwości. Trzeba zatem poczekać na szersze zainteresowanie tą kostką oraz na kolejne jej warianty, czy to z maglewem, czy z dodatkowymi magnesami. Możemy także spodziewać się tańszych wersji, bowiem Moju od dawna nie pokazało takiego przeskoku w sprzęcie, jeżeli chodzi o konkurencję 2×2. Partnerem technicznym kanału jest firma halcube.pl. Link do Vapo V5 znajdziecie w opisie pod filmem. Dajcie znać, czy wy już w swoich rękach mieliście najnowszą dwójkę od Moju. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Dzięki za dziś, trzymajcie się i cześć!